pozamiata nie dość, że całą tę bazylię, znaczy bazyleę, to ona jeszcze... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie próby z drugiego półfinału oraz z Big Five. W momencie, kiedy ten filmik wjeżdża na kanał, jest poniedziałek, więc tak naprawdę jutro zaczynamy już pierwszy półfinał Eurowizji 2025. Wiem, że mam lekką obsuwę czasową, natomiast nie jestem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że i tak chętnie obejrzycie ten filmik. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy komentować te próby, z których mamy fragmenty z kamer. Jeżeli ktoś nie oglądał mojego poprzedniego filmiku, to ja nie będę robiła reakcji na te fragmenty, tylko każdy z tych fragmentów po prostu skomentuję osobno. No i właściwie jeżeli chodzi o wstęp, to myślę, że to byłoby na tyle. Przejdźmy sobie do tych fragmentów. Zaczniemy sobie zgodnie z kolejnością, czyli od Australii. No i muszę Wam powiedzieć, że Australia na zdjęciach podobała mi się bardzo. Tutaj w tym fragmencie mam wrażenie, że czegoś mi brakuje, ale nie jestem w stanie wskazać czego konkretnie. Natomiast absolutnie na pewno nie chodzi o to, że coś tutaj jest nie tak i że mi się to nie podoba, ponieważ wręcz przeciwnie, bardzo mi się podoba. Tylko ja chyba miałam po prostu w tym przypadku jakieś inne wyobrażenia i być może właśnie o to chodzi. Generalnie jak dla mnie Australia na plus. Może nie jest to jakieś wow i spektakularne, ale podobało mi się i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Australia spoko. Dalej mamy Czarnogórę i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że w ogóle nie podobało mi się to, co zobaczyłam. Jakby to, że ta piosenka mnie nie przekonuje, to jest jedno, ale wiemy doskonale nawet po ostatnim filmiku, że bywa tak, że nawet jeżeli jakaś piosenka nie jest moją ulubioną albo za nią nie przepadam, to czasem staging potrafi mnie mimo wszystko przekonać, tak jak na przykład w przypadku Portugalii ostatnio, ponieważ ja byłam przekonana na przykład, że piosenka z Portugalii mi się nie podoba, ale powiem Wam, że po zobaczeniu tego fragmentu, raz, że ten staging mi się podobał, a dwa, że gdzieś coś mi się odkodowało chyba w głowie, ponieważ ja zaczynam tę piosenkę jakby w głowie faktycznie gdzieś tam mieć, natomiast wracając już z tej dygresji małej do Czarnogóry, z przykrością muszę powiedzieć, że absolutnie nie przekonało mnie to. Te wizualizacje z tą wagą uważam, że są jakieś totalnie od czapy. Nie wiem, jakoś mi nie pasuje to, w sensie czysto estetycznie nie podoba mi się to. Jakieś to jest takie, nie wiem sama co mam Wam tutaj powiedzieć, bo nie było w tym nic, co by mnie zaczarowało. Myślę, że Czarnogóra poza finałem się znajdzie. Irlandia to jest kolejny przypadek piosenki, za którą ja nie przepadam, nie lubię tej Irlandii, natomiast wydaje mi się, że oni sobie tym stagingiem zrobili tutaj krzywdę, bo sama ta piosenka daje taki vibe takiej prostej, spoko, fajnej zabawy. I wydaje mi się, że tutaj ten staging, jeżeli byłby trochę bardziej minimalistyczny, to mógłby troszkę podnieść ten utwór. Minimalizm mógłby tutaj moim zdaniem dodać troszeczkę równowagi. Natomiast to co zobaczyłam nie podobało mi się. Uważam, że tam jest wszystkiego za dużo. Sama ta estetyka jakoś mi nie siada, pomimo że kolorystycznie podoba mi się to, ale ilość tego wszystkiego i jakby forma, jakoś jestem na nie. Jeżeli chodzi o Łotwę, to muszę Wam powiedzieć, że to jest piosenka, za którą ja też osobiście nie przepadam. Nie lubię jej, nie mogę się z nią przegryźć, ale staging jest świetny. Zresztą ten z preselekcji również był świetny. I jeżeli chodzi o sam staging, o taki spektakl typowo dla oka, to uważam, że to jest bardzo dobre. Chociaż ten konkretny fragment, który one tutaj pokazały, nie wiem, czy nie podobał mi się minimalnie bardziej na preselekcjach Supernowa, ale nawet jeśli to byłaby bardzo niewielka różnica, uważam, że wygląda to po prostu świetnie, bardzo estetycznie. Widać, że tutaj jest pomysł po prostu na konkretne ujęcia, na konkretną formę, na konkretną stylistykę i uważam, że to jest naprawdę fajne.
Armenia. I tutaj byłam bardzo ciekawa, ponieważ mówiłam wam, że moim zdaniem staging w przypadku tej piosenki odegra bardzo ważną rolę i staging zaważy tutaj na tym, jak ta piosenka zostanie odebrana. I powiem wam, że no ja jestem po prostu zachwycona tym, co zobaczyłam. Wygląda to świetnie, jest to mega przemyślane, nie jest przeładowane, oddaje energię tej piosenki, ale nie tłumi jej jednocześnie, bo sama w sobie ta piosenka jest już bardzo dynamiczna, bardzo mocna. W tym przypadku staging musiał być bardzo taki wyważony i uważam, że oni tutaj świetnie równowagę między piosenką a stagingiem odnaleźli. Ja na tym etapie mogę wam powiedzieć, że moim zdaniem po tym, co ja zobaczyłam, to Armenia to jest chyba pewniak do awansu. Oczywiście to jest tylko fragment. Natomiast jeżeli cały występ będzie utrzymany w takim stylu i będzie tak dobrze zrównoważony z tą piosenką, to myślę, że wypadnie to naprawdę świetnie. Ja jestem zadowolona i powiem wam, że cieszę się, że Armenia gdzieś tam już powoli koło mojego top 10 się kręci. A powiem wam, że myślę, że jeszcze w czwartek podczas półfinału ta piosenka do top 10 w mojej prywatnej topce już wejdzie. Słuchajcie, Austria i powiem wam szczerze, że ja osobiście po tej Austrii nie jestem w stanie zbyt wiele wywnioskować po tym fragmencie, bo tutaj pokazano nam taką bezpieczną bardzo część tej piosenki, czyli praktycznie początek. Prawdopodobnie Austriacy nie chcieli wszystkich kart odsłaniać. No i powiem wam tak całkowicie osobiście, prywatnie, że jakiś czas temu podczas słuchania tej piosenki ja poczułam takie jakby właśnie przekonanie, przeczucie, że on faktycznie może to w tym roku wygrać. Nie wiem, czy nazwałabym to winner vibes, czy bardziej to była taka moja intuicja, przeczucie. I ja to czuję właśnie bardzo mocno na początku tej piosenki, a powiem wam, że to, co tutaj zobaczyłam, no na pewno to nie jest wszystko, co Austria ma do zaoferowania w tym roku, ale to nam nic nie mówi, to mi nic jakby tutaj nie robi. To jest oczywiście bardzo dobre, jeżeli chodzi o estetykę i absolutnie nie wątpię, że to będzie wyglądało dobrze i absolutnie nie wątpię, że Austria zrobi wszystko, żeby wygrać i żeby to wyglądało świetnie. Natomiast ten konkretny fragment to jeszcze nie jest to, co wgniotło mnie w fotel. Podejrzewam, że nawet nie miało mnie docelowo wgniatać w fotel. Na tym fragmencie widzimy JJ'a z taką papierową łódką, czyli no tak jak mówiłam, dumny łodzianin. Ja myślę, że to było w ogóle zrobione specjalnie, że JJ oglądał mój filmik tam, gdzie komentowałam zdjęcia z drugiego półfinału i że po prostu celowo pokazali tę łódź właśnie dlatego, że ja mówiłam, że to jest dumny łodzianin. Jakby słuchajcie, jeżeli to nie jest prawda, no to ja nie widzę problemu. Może przyjść do sekcji komentarzy JJ i napisać na przykład, że tak wcale nie było. No ja mu tego nie bronię. Jakby coś, no to może, tak? No ale nie przychodzi, czyli no... Ale tak na poważnie, Austria to jest moim zdaniem na tym fragmencie jeszcze nie to, ale myślę, że docelowo całość będzie faktycznie spektakularna. Słuchajcie, Grecja i muszę wam powiedzieć, że szkoda mi tej Grecji. Bo to, że ja może nie jestem największą fanką Asteromaty, to jest jedna sprawa, chociaż też oczywiście nie uważam, że to jest zła piosenka, ona jest gdzieś tak pośrodku mojego rankingu. Natomiast to, co zobaczyłam na tym fragmencie, no rozczarowało mnie. Szkoda, że nie wykorzystano tutaj potencjału, jaki płynie z tej piosenki samej w sobie, no bo tutaj aż się prosiło o to, żeby pójść w taką stronę tajemniczości, żeby jeszcze podbić to napięcie budowane w tej piosence. No i okej, być może w pozostałych częściach tego stagingu, których jeszcze nie widzieliśmy, rzeczywiście ten klimat jest też wizualnie budowany, no ale na podstawie tego, co zobaczyłam, to uważam, że wygląda to no niezbyt. Szkoda, bo był tutaj potencjał, no oczywiście, że jeszcze może się okazać, że ten potencjał nie został tak do końca zmarnowany, no ale ja na ten moment mam do oceny wyłącznie ten 30-sekundowy fragment i tylko na jego podstawie jestem w stanie cokolwiek tutaj oceniać. No i w związku z tym po prostu moja opinia jest taka, jaka jest.
Litwa mnie absolutnie nie zawiodła, jeżeli chodzi o to, co ja tutaj zobaczyłam. To jest mniej więcej to, czego się spodziewałam. Myślę, że wy też się spodziewaliście. Jest to bardzo podobne do występu z preselekcji. Natomiast te zmiany, które zostały tutaj poczynione, podbijają cały przekaz i całą moc tej piosenki. Bardzo fajne jest to, że ta piosenka jest taka mocna, a jednocześnie te ujęcia momentami są takie statyczne, ale płynie z nich mimo wszystko taka siła i bardzo dużą robotę robi też ten wiatr taki, który tam sobie wieje właśnie na Łukasza i te ujęcia właśnie dodają takiej mocy i potęgi tej piosence. No nie wiem jak to nazwać, ale uważam, że Litwa bardzo dobrze sobie poradziła. No ja jestem zadowolona. Litwa wchodzi do finału moim zdaniem. Malta, powiem wam, że estetycznie jakoś do mnie nie trafia i żałuję, że tutaj nie skupiono się na tym, żeby cały ten staging i wszystko koło tej piosenki budować na charyzmie, jaką właśnie Mirjana ma, bo tego jej odmówić zdecydowanie nie można. Tutaj mam wrażenie, że oni chcieli chyba za bardzo. Nie wiem, nie jestem w stanie tego nazwać, ale wydaje mi się, że chcieli aż tak bardzo podbić to show, żeby tam się tak dużo działo, żeby na pewno nikt nie zapomniał o tej piosence, przez co wydaje mi się, że odrobinę przesadzili. Wiecie co, to wygląda mi po prostu tak trochę jakby tanio. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś źle czy chamsko z mojej strony, bo ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o samej estetyce i właśnie ta estetyka jakoś wygląda mi po prostu tanio. I wydaje mi się, że szkoda, bo właśnie uważam, że Mirjana ma bardzo dużo charyzmy i wydaje mi się, że tutaj można było to trochę inaczej pociągnąć. No nie wiem, ja nie jestem po prostu jakoś bardzo przekonana do tego, co zobaczyłam, ale być może jak zobaczę całość, to zmienię zdanie. No osobiście wydaje mi się, że lepszy był ten staging z maltańskich preselekcji. W przypadku Gruzji, z tego względu, że jest to piosenka z takim politycznym tłem, nie będę się zatrzymywała długo. Powiem wam tylko, że wygląda to nieciekawie, no absolutnie nie mój klimat. Raz, że piosenka jest bardzo ciężka, taka przytłaczająca. Dwa, że ten staging nie wydobył z niej żadnej lekkości. Więc tutaj no Gruzja nie bardzo. Jeżeli chodzi o Danię, to tutaj wizualnie wygląda to bardzo dobrze. Widać, że to było przemyślane, że to jest schludne, nie przeładowane wszystkim. Był jakiś konkretny, względnie minimalistyczny pomysł na to, jak to pokazać. Uważam, że to zrobiono tak w punkt, że ani nie jest tam za mało, ani nie za dużo. Jeżeli w przypadku Danii miałabym się do czegoś przywalić, to chyba do tego, że przynajmniej na tym fragmencie jest dużo takich dosyć dalekich ujęć właśnie na scenę, takiego oddalanka, no jak to w Polsce często bywa, jeżeli chodzi o stagingi na Eurowizję. Nie wiem, może dlatego ja po prostu to zauważam, bo jestem eurofanką z Polski i mam już na to pewną alergię. Nie wiadomo, być może w całym występie nie będzie aż tak dużo tych oddaleń, ale generalnie Dania na plus, pozytywnie. When you said you loved me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. Czechy też są dla mnie spoko i wiecie co, tutaj mam jakieś takie ale, tylko nie bardzo jestem w stanie wskazać, czego mi tutaj konkretnie brakuje, bo generalnie to mi się podoba i mogłabym tutaj wiele plusów wymienić. Fajna estetyka, wszystko jest schludne, kolorystycznie do siebie pasuje, tam wszystko gra, ale coś w tym jest takiego, co sprawia, że to nie jest spektakularne, tak jak myślałam, że będzie. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja tutaj miałam duże oczekiwania i że Czechy lubię. Natomiast generalnie ja też tutaj niczego negatywnego zbytnio nie mogę powiedzieć. Może mi tutaj troszeczkę brakuje takich bardzo bliskich ujęć właśnie w tym momencie tej piosenki, no ale to jest tylko fragment, zobaczymy jak będzie całościowo to wyglądało, ale generalnie Czechy no spoko. Je ne compte plus que sur moi, c'est le signal, tu vois, d'une autre époque. Je donne de la voix. Słuchajcie, Luksemburg i tutaj muszę wam powiedzieć, że ta piosenka jest dla mnie taka względnie obojętna, że
ona jest taka okej, może bez szału, ale po prostu nie robi mi jakiejś tam krzywdy, więc ja mam takie w miarę neutralne podejście, natomiast sam ten staging, wizualnie, to co zobaczyłam, no nie podobało mi się to w ogóle. Wręcz nawet mnie to zniechęca do tej piosenki, do tego stopnia mi się to nie podobało, no przykro mi. Natomiast no jeżeli chodzi o estetykę, no to jest zawsze subiektywne odczucie i być może ludziom się właśnie będzie to podobało. No jeżeli o mnie chodzi, no to niestety absolutnie jestem tutaj na nie. Co do piosenki, no to ona nadal jest dla mnie taka dosyć neutralna, ale myślę, że ja nie będę miała radości z oglądania tego występu właśnie przez te wizualki. Kochani, Serbia i ja się zastanawiam, co ja tutaj właściwie zobaczyłam. Czy oni zamiatali princem podłogę, czy co oni tam robili? Ale po co tutaj zamiatać, jeżeli po nim ma być Erika Wickman, która pozamiata nie dość, że całą tę bazylię, znaczy Bazyleę, to ona jeszcze pozamiata ten Turyn z 2022 roku, który nadal z tą brudną podłogą pewnie tam stoi i ona nawet nie będzie potrzebowała do tego miotły. A oni tu princem podłogę tak froterują, no ludzie, no. Nie, ale tak na serio, no ja nie wiem, co autor miał tutaj na myśli, że oni ciągnęli tego princa po podłodze. Tym bardziej mnie to dziwi, że wszystko, co zobaczyłam jakby po tym ciągnięciu go po podłodze, było całkiem spoko. Przynajmniej wizualnie było spoko, takie mi się wydawało, ale no ten moment z tą podłogą całkowicie mi zepsuł odbiór tego, co zobaczyłam. No sama nie wiem, co o tym myśleć, czekam, aż zobaczę całość, bo tutaj, nie wiem, może wtedy jakimś cudem to zamiatanie princem podłogi będzie miało sens. Słuchajcie, Finlandia moim zdaniem świetnie, tego się właściwie spodziewałam też właśnie po Erice Wickman. Nie zawiodła mnie, tak podejrzewałam, jest bardzo podobnie jak na UAMKO. Będzie moc, będzie charyzma, ja już to czuję po tym fragmencie. Ja jestem jak najbardziej zadowolona, liczyłam na Finlandię, Finlandia mnie nie zawiodła. No kocham tę kobietę, kocham po prostu tę kobietę. No i przejdziemy sobie teraz, kochani, do Big Five i hosta tegorocznego, czyli Szwajcarii. Zacznijmy sobie od Wielkiej Brytanii, ponieważ chcę mieć to już za sobą. No jedna sprawa jest taka, że ja tej piosenki z UK no nie lubię, delikatnie mówiąc. Natomiast druga sprawa jest taka, że staging to jest staging, ale to wyglądało po prostu źle. I jakby wiecie, ja jestem w stanie nieraz odróżnić, że powiedzmy nie lubię piosenki, ale uważam, że staging jest super. Tak samo jak są piosenki, które lubię, ale zobaczyłam fragment i uznałam, że nie podobało mi się to. Natomiast no tutaj jest taki przypadek, że nie dość, że piosenka mnie bardzo, bardzo drażni, no to jeszcze ten staging wygląda po prostu źle. To jest w ogóle, no nie wiem, nie pasuje mi to tutaj. I szkoda, że jeżeli chodzi o samą estetykę, to oni się nie inspirowali na przykład teledyskiem, bo uważam, że gdyby przenieść ten teledysk na scenę, to mogłoby mieć jeszcze sens. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, kochani, no to jest kolejna piosenka, której bardzo mocno też niestety nie lubię. No tutaj ten staging nie jest może aż tak bolesny dla oka, bo te kolory się wydają takie dosyć zrównoważone, estetyczne. Aczkolwiek no całościowo jestem tutaj na nie i nawet nie bardzo wiem, co tutaj powiedzieć, bo no nie wiem, no po prostu ja tego nie czuję. Jest to może odrobinę lepsze niż to UK, ale nadal po prostu jestem na nie, niestety. Słuchajcie, Włochy. I tutaj powiem Wam, że mam trochę mieszane uczucia, ponieważ pierwsza sprawa jest taka, że będziemy mieli napisy po angielsku w trakcie tej piosenki i uważam, że to jest akurat świetny pomysł. W przypadku tej konkretnej piosenki to jest bardzo dobry zabieg, ponieważ to jest ten przypadek utworu, który bardzo mocno zyskuje w momencie, kiedy wiemy, o czym ten tekst jest.
kiedy jesteśmy w stanie się utożsamić z tą piosenką, zrozumieć ją, czy jakoś poczuć właśnie, to ta piosenka bardzo dużo zyskuje. Natomiast ja mam problem tutaj z kolorami, bo te kolory tutaj na tym występie, na tym co zobaczyliśmy, są takie wypłowiałe. Nie wiem, czy to jest jakiś filtr, czy jakaś nakładka, która po prostu zmniejsza nasycenie kolorów podczas tego występu, ale powiem Wam, że to mi się trochę gryzie z tym. Bo to, co mi się na przykład podobało w tym występie na Sanremo, to było to, jak jego strój fajnie kontrastował ze wszystkim innym. A tutaj tak zmniejszono to nasycenie tych kolorów i powiem Wam, że uważam, że to akurat nie był dobry pomysł. Jakoś tak czysto wizualnie wydaje mi się, że ten zabieg odbiera tak energię temu utworowi. No nie wiem, muszę zobaczyć to na pewno w całości, bo być może tam się zmienia ta kolorystyka, zmienia się to nasycenie, może ono na przykład spada albo się zwiększa w trakcie piosenki. Les démons de la nuit. Tu me balances des mots. Słuchajcie, Szwajcaria i powiem Wam, że tutaj był bardzo dobry pomysł z tym, żeby to były takie bliskie ujęcia. Oczywiście, że pewnie nie cały występ będzie w ten sposób kadrowany, ale ta piosenka ma w sobie taki potencjał właśnie na taką subtelność, na taką delikatność i moim zdaniem te ujęcia, które tutaj zobaczyliśmy, idealnie to oddają. Więc jeżeli chodzi o Szwajcarię, to ja uważam, że wyszło im to bardzo fajnie. Pomimo, że ja nadal fanką tej piosenki nie jestem, ale no to muszę oddać i z czystym sumieniem powiedzieć, że wizualnie to jest dobre zagranie. J'ai arrêté de compter les années. Z Francją to ja mam, słuchajcie, problem, bo ja autentycznie oglądałam to już kilka razy i powiem Wam, że ja nie wiem, co ja o tym myślę. Nie wiem, ja się czegoś innego spodziewałam, nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czego konkretnie, ale coś mi tutaj takie dziwne to jest, nie wiem. Jakby no patrzę na to i ja nie wiem, co ja o tym myślę. Z jednej strony nie jest to złe, jest tam jakiś pomysł, ale z drugiej strony tak mi to jakoś nie rezonuje. No nie wiem, nie jestem w stanie tego wyjaśnić. La Janine, aufstehen und fall, la 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 la. Und knallen auf ein Tag. Es tut noch ein bisschen weh, wenn ich dich wieder. Natomiast o Niemcach wiem, co myślę i wiem, że... Słuchajcie, ja tej piosenki nigdy nie lubiłam, ale ona miała swoją grupę fanów, swoją grupę odbiorców i uważam, że w tym był pewien potencjał na pewnym etapie. Natomiast jeżeli jakikolwiek potencjał był, to uważam, po tym co zobaczyłam, że już go niestety, dla tych osób, które są fanami tej piosenki, no to już go niestety nie ma, tego potencjału. Moim zdaniem to po prostu nie wyszło. To po prostu nie wyszło. To wielkie radio na tej scenie jest takie... Absolutnie mnie to nie przekonało i też mam wrażenie, że brakowało mi tutaj jakiejś energii. No i teraz powiem Wam, które fragmenty dzisiaj podobały mi się najbardziej. No i teraz tak, najbardziej podobały mi się na pewno Finlandia, Armenia i Litwa. Fajna była też ta Austria, całkiem spoko Dania. Czechy też myślę bym tutaj wymieniła. No i ewentualnie z Big Five jeszcze, żeby nie było, że nikogo nie wymieniłam. No to powiem Wam, że ta Szwajcaria całkiem przyjemna dla oka. Więc tutaj spośród Big Five i Hosta wybiorę właśnie chyba Szwajcarię. No i co? To chyba byłoby na tyle ode mnie w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie go. Nie zapomnijcie napisać, kto Wam się najbardziej z tych fragmentów podobał, co Was zaskoczyło. Chętnie poczytam Wasze wszystkie komentarze. Jeżeli są jakieś zaległe, to na pewno też do nich dotrę. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. A tymczasem ja się zbieram. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. No i właściwie już teraz mogę Wam życzyć miłego oglądania pierwszego półfinału Eurowizji już jutro. Bawcie się dobrze, oby wszyscy, których chcecie zobaczyć w finale, się tam znaleźli. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.